Witajcie w Chartwell, miejscu, które ponad 40 lat było domem Winstona Churchilla, a nam udało się właśnie go zwiedzić. Miejsce to leży w hrabstwie Kent, zaledwie godzinę drogi od Londynu i tak jak niektórzy już może wiedzą, było to miejsce, gdzie Churchill miał swój azyl. Jak mówił, dzień bez Chartwell to dzień stracony. Także zostańcie z nami, zobaczcie, jak piękne i jak cudowne jest to miejsce, bo naprawdę zrobiło na nas olbrzymie wrażenie. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Tak jak widzicie, tutaj opowiadam Wam historię tego miejsca. Nie na żywo, tak jak to robię w moich wcześniejszych filmach. Muszę tutaj niestety przeprosić, ale jakość nagrania tych filmów była niezbyt dobra, stąd tutaj moja dodatkowa narracja. Ale teraz zostańcie ze mną, bo mam dla Was kilka naprawdę fascynujących ciekawostek na temat tego miejsca. I tutaj pierwsza ciekawostka. Churchill zakupił ten dom w 1922 roku, ale ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania w 1946 roku grupa jego przyjaciół wykupiła tą posiadłość i przekazała ją do National Trust, umożliwiając Churchillowi i jego żonie Clementine dożywotnie zamieszkanie. Także bardzo miły gest, jeśli chodzi o jego przyjaciół. Nie uważacie? Słuchajcie, miejsce to jest oczywiście pod opieką National Trust. Jeżeli macie karty Members, możecie korzystać i wchodzić sobie o dowolnej porze. Ale jeżeli chcecie wejść do środka do domu, musicie sobie zarezerwować miejsce i są to odpowiednie godziny, gdzie po prostu zbiera się grupa przed wejściem do tego domu. Wchodzicie i zwiedzacie sobie dom. Jest to tylko jednorazowe wejście w ciągu jednego dnia. Także to musicie mieć na uwadze. My niestety musieliśmy czekać godzinę, żeby wejść do środka do domu, więc wykorzystaliśmy ten czas, zwiedzając najpierw ogrody. Naprawdę ogrody są cudowne. Powiem Wam taką informację, że Churchill w ogóle uznawał, że tutaj właśnie z tego domu jest najpiękniejszy właśnie widok, jaki tylko mógł sobie wymarzyć. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o same ogrody. On uczestniczył w budowie tych ogrodów, tych murów, projektował wodne ogrody, więc to miejsce było naprawdę jego wymarzonym miejscem do relaksu i inspiracji. Trafiliśmy na naprawdę piękną pogodę, ale troszeczkę było gorąco, więc udało nam się zlokalizować w tym ogrodzie małą kawiarenkę. Gorąco Wam polecam, bo naprawdę miejsce jest urokliwe. Można się napić kawki, herbatki, zimnego napoju i zjeść przepyszne, małe co nieco. Także gorąco Wam polecam chwilę tam usiąść, posłuchać śpiewu ptaków i naprawdę cała ta atmosfera, to otoczenie daje taką inspirację do tego, żeby poczuć magię tego miejsca. Gorąco Wam naprawdę polecam, bo ja jeszcze nigdy nie byłam w tak cudownym miejscu, jakim jest właśnie dom Churchilla. I tak sobie spacerujemy, a tutaj piękna ścieżka, która prowadzi nas do miejsca bardzo, ale to bardzo wyjątkowego. Zobaczcie sami. Udało nam się trafić do pracowni malarskiej Churchilla, bo może mało kto wie, ale on namalował ponad 500 obrazów. Jego studio jest pełne farb, tak jak widzicie, pełne jakichś niesamowitych obrazów, oczywiście niedokończonych niektórych. Był naprawdę takim artystą z duszą, tworzył cudowne dzieła i też taka mała ciekawostka. Churchill rozpoczął swoje malowanie w wieku dopiero 40 lat. Był takim pasjonatą sztuki, że naprawdę malował nawet kartki, pocztówki, które wysyłał ze swoich podróży. I już zbliża się nasza godzina, gdzie możemy wejść do domu. Także z wielkim entuzjazmem czekamy, żeby przekroczyć te drzwi. I co się okazuje? Tylko przekraczając próg tego domu, od razu czujemy, jesteśmy w salonie i czujemy tą rodzinną atmosferę, która tutaj panowała. Zdjęcia rodziny Churchilla, sam Churchill, tak jak widzicie,
tutaj przedstawiony w pięknym portrecie. Miejsce jest naprawdę cudowne. Z tego pokoju wychodzi się na taras i na ten piękny widok, który tak właśnie Churchill kochał. Także dla mnie jednym słowem cudnie. I tutaj Wam powiem kolejną ciekawostkę. Dom został urządzony tak, jak wyglądał w latach 30. XX wieku, więc oddaje atmosferę życia właśnie rodziny Churchillów. I tutaj już kolejne miejsce, biblioteka, takie serce intelektualne tego całego domu, setki książek, tak jak widzicie. Tutaj makieta portu, ale to był port, ja na początku myślałam, że w Dover, a syn tutaj doczytał później informację, że to był port we Francji. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie coś bardzo charakterystycznego. Oczywiście za chwilę będzie zdjęcie, które pokazuje bardzo interesującą rzecz, którą na co dzień używał Churchill. Tutaj oczywiście poza książkami, poza tym biurkiem, przy którym Churchill pisał wszystkie swoje przemówienia, zobaczycie pamiątki, zobaczycie zdjęcia króla, zobaczycie zdjęcia królowej. No i teraz właśnie taka mała podpowiedź. Widzieliście? Tutaj już zaglądamy do sypialni Lady Clementine. Niestety nie mogliśmy zobaczyć sypialni Churchilla. Nam się to nie udało. Jeżeli ktoś miał takie szczęście, to oczywiście zazdroszczę. Tutaj, tak jak widzicie, sypialnia Lady Clementine jest taką bardzo prostą sypialnią, delikatną, w takich kolorach pastelowych. No oczywiście mnie jak zwykle zachwyciło. W kolejnym pokoju znajduje się takie małe muzeum, pokój mundurów i tutaj również oczywiście jest pełno pamiątek, które zgromadził Churchill, medale, prezenty od światowych liderów. Jest również tam eksponat, model Nobla, który Churchill otrzymał w 1953 roku za swoje osiągnięcia literackie, ale przyznam się szczerze, ja tego chyba przeoczyłam albo nie widziałam. A teraz, słuchajcie, przenosimy się na poddasze i tam oczywiście znowu odkrywamy kolejne skarby, fotografie, obrazy, flagi, biurko, książki, pełno takich osobistych wspomnień rodziny Churchilla, także kolejne miejsce, które no, jest skarbnicą historii o tym, jak żył, jak spędzał czas właśnie Winston Churchill. Tutaj, słuchajcie, na sam koniec prawie trafiamy do salonu, który został zaprojektowany przez Lady Clementine. Naprawdę z takim gustem, te wszystkie kolory, zieleń, harmonia. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko ze sobą współgra. No, dla mnie taki wystrój jest po prostu domem, o którym naprawdę marzę. Jest przepiękny, nie ma tam przepychu, jest skromność. Tutaj już w pomieszczeniu obok jesteśmy w kuchni i tak naprawdę kuchnia jest ostatnim pomieszczeniem, z którego już się wychodzi na zewnątrz. Tak jak widzicie, naprawdę kuchnia jest bardzo prosta, przytulna i tutaj jest jeszcze taka jedna ciekawostka. Wychodząc z tej kuchni trafiamy na ścianę z cytatem Churchilla, który mówi: wyjdź na słońce i ciesz się tym, co widzisz. No po prostu przepiękne słowa, idealnie pasujące do tego miejsca.
Słuchajcie, miejsce to według mnie to nie tylko oczywiście dom wielkiego polityka, ale przede wszystkim miejsce pełne życia, gdzie rodzina Churchillów tutaj wspólnie razem spędzała czas, a Churchill był po prostu mężem, ojcem, no i oczywiście artystą. Zachęcam Was naprawdę do odwiedzenia tego miejsca. Jeżeli będziecie mieli taką okazję, wybierzcie się właśnie teraz, o tej porze, gdzie ten ogród wygląda bajkowo, wszystko w nim kwitnie i możecie podziwiać nie tylko sam dom i jego wnętrze, ale również to, co jest na zewnątrz, czyli to, co było dla Churchilla naprawdę najbardziej cenne. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Do zobaczenia.